2000 cywilów miało zginąć w Ukrainie w pierwszym tygodniu rosyjskiej inwazji na ten kraj. Władze Ukrainy twierdzą także, że w walkach zginęło 9000 rosyjskich żołnierzy. Moskwa mówi jedynie o 500 ofiarach. Niezależnie od liczb, wojna w Ukrainie staje się coraz bardziej brutalna. Rosjanie atakują większe miasta, a pociski lecą na dzielnice cywilne, szkoły czy szpitale. Coraz więcej słychać głosów, że Rosja popełnia zbrodnie wojenne. A jak w tym wszystkim odnajdują się mieszkańcy stolicy? To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. W tym odcinku podcastu Świat nowy raport z oblężonego miasta. Powracamy do Kijowa, stolicy Ukrainy, która jest celem numer 1 Władimira Putina. Celem wciąż niezdobytym, bo choć Rosjanie atakują już od tygodnia, to niezwykle zacięta obrona ukraińska nie pozwala im wejść do miasta. Mieszkańcy, a przynajmniej ci, którzy zostali w Kijowie, od tygodnia żyją w schronach, piwnicach, na parkingach podziemnych lub w metrze. Miasto jest bowiem regularnie bombardowane z powietrza. Na zewnątrz wychodzą jedynie po chleb i zastanawiają się, kiedy będzie następny ostrzał i kiedy ogromne rosyjskie siły, które są na rogatkach miasta, ostatecznie wejdą do stolicy. Jest piątek, 4 marca 2022 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam na podcast Świat. Jesteśmy teraz w mieszkaniu, siedzimy w łazience. Pamiętacie Antona? Młody Ukrainiec w poprzednim odcinku opowiadał, że razem z kilkoma innymi osobami siedzi w mieszkaniu w jednym z kijowskich bloków. Gdy rozlegają się syreny, wszyscy chronią się w łazience lub na parkingu podziemnym. Zadzwoniłem do Antona po kilku dniach, aby dowiedzieć się, co się zmieniło. Ogólnie z kim byłem, to wszyscy zostali. Na parkingu dalej spędzaliśmy te wszystkie nocy. Dzisiaj zdecydowaliśmy, że zostajemy w mieszkaniu. Na parkingu było zimno, mieliśmy tak z -2, -3. Nakupowaliśmy ogrzewacie, które podłączyliśmy do aut. Robimy dyżury, sprawdzamy osób, którzy wchodzą. Pomagamy ludziom. Tutaj dużo ludzi niepełnosprawnych, którzy zostali w mieszkaniach, nie wiem, na przykład tam 16-15 piętro i po prostu nie mają szansy, żeby wyjść stąd. No to przynosimy tam im leki, jedzenie i tak dalej. Wyrzucamy śmieci stąd. Wyjeżdżać nie będziemy, zostajemy tutaj. Jesteśmy zmęczeni to na 100%. Jak pierwszy raz tam opowiadam wam swoją historię, to wtedy byłem bardziej szokowany, ale teraz jest bardziej przyzwyczajony do sytuacji. Już nie tak reaguje na te wszystkie syreny i tak dalej. Ludzie też, jak są w kolejkach do aptek, to już po prostu nie reagują na syreny, zostają dalej, bo nie chcą stracić swoją kolejkę. Jedzenie w sklepach jest, chleb jest, woda jest, ciepło, elektryka jest, wszystko mamy. Oprócz od moich rodziców, którzy są oderwani od miasta, to u nich tam po prostu przywożą jedzenie raz na 2 dni. Ale najważniejsze, że jest ta część pod kontrolą wojska ukraińskiego i jest dobrze. Anton jest jednym z kijowian, którzy wciąż mieszkają w bloku, ale 15 000 innych mieszkańców stolicy jest teraz w metrze. Władze miasta zawiesiły kursowanie pociągów, a stacje metra zamieniły się w schrony, w których koczują ludzie. Możecie to zobaczyć na moim Instagramie. Zapraszam na podcast.świat. Poznaj świat poprzez ludzkie historie. Teraz nieco inny raport z oblężonego miasta. W Kijowie pozostają polscy i ukraińscy dominikanie. Ich klasztor znajduje się w dzielnicy Łukianiwka, na lewym brzegu Dniepru. Bracia dominikanie oraz siostry dominikanki starają się w tych dniach pomóc najbardziej potrzebującym mieszkańcom Kijowa. Posłuchajcie opowieści ojca Jarosława Krawca, przełożonego dominikanów w Ukrainie. To jest zupełnie nowa rzeczywistość, nie tylko dla nas, ale i chyba dla całego świata. Ten pierwszy moment był takim momentem, że nie wiadomo co robić. Zostać, wyjechać, przenieść się gdzieś trochę dalej od Kijowa. Różne takie myśli, chaotyczne trochę, ale one szybko jakoś gdzieś tam minęły i
Ja żyję w klasztorze razem z 6 braćmi. Część z nich jest Ukraińcami, część Polakami. I tak jakoś wspólnie, nawet bez jakichś wielkich dyskusji, debat, żeśmy wyczuli między sobą tą zgodność, że zostajemy, że tutaj jesteśmy, że nie możemy sobie tak po prostu spakować, zwłaszcza my Polacy, bagaży i wyruszyć w drogę powrotną do Krakowa czy Warszawy, zabierając też naszych współbraci z Ukrainy, ale że tu są ludzie, tu zostaliśmy posłani, tu jest nasz dom, nasze miejsce, to jest jakiś moment też takiej na głębszym poziomie jakiejś solidarności z Ukrainą, z którą każdy z nas już od wielu lat jest związany. Często powtarzam, że moje serce tak bije po ukraińsku, chociaż żadnych takich ani kresowych, ja pochodzę z Wrocławia, ale żadnych kresowych korzeni nie mam rodzinnych. Ta miłość do Ukrainy gdzieś się jeszcze pod koniec szkoły średniej u mnie zrodziła, potem już w zakonie kiełkowała i buntowała się. Więc to zostanie tutaj, to jakoś tak się chyba naturalnie w nas umocniło. Jak czytałem sobie ojca bloga na stronie Dominikanów, to znalazłem tam między innymi informację, że jesteście niedaleko wieży telewizyjnej, w którą trochę ponad 24 godziny temu, w chwili gdy to nagrywamy, spadły pociski. Bał się ojciec? Bardziej byłem ciekawy, nawet wyszedłem na zewnątrz, bo słyszałem jakieś wybuchy, więc wyszedłem na podwórko przed klasztorem, no i wtedy usłyszałem taki mocniejszy wybuch. Nasz klasztor jest osłonięty budynkami mieszkalnymi, więc niewiele widać, prawda? Chyba żeby coś wysoko nad niebem leciało. Tej wieży też nie widać, chociaż ona jest blisko, 1,5 kilometra, 15-20 minut spacerem od nas. I rzeczywiście to był taki najmocniejszy huk, jaki mogliśmy poczuć przez te kilka dni, bo tych wybuchów jest często i może nie tak, że cały czas, ale co i rusz słychać gdzieś tam w oddali takie głuche wybuchy. Czasem też włączają się syreny. Dzisiaj taka trochę zabawna sytuacja, ale właśnie wyszedłem po południu do sklepu i na światłach czekając widzę jakaś babcia tak idzie powoli, nawet nie zważając, że jest czerwone światło, chociaż oczywiście ruch jest mały. I zaczęły wyć syreny, więc ja mówię tej babci, proszę pani, niech pani wraca do domu. Ona widać trochę przygłuchawa. Mówię, a co tu tak wyje? Ja mówię, syreny będą bomby lecieć. Aha, to idę. Nie wiem, czy ona wróciła do domu, czy nie, bo taka trochę zorientowana, ale to pokazuje, że jakoś w tej rzeczywistości zaczynamy się poruszać. Nie każdy odgłos syreny nas od razu, wszystkich ludzi spycha do piwnic. My zresztą w klasztorze mamy tą komfortową sytuację, że mamy 2 piwnice. Teraz jedna jest dla mężczyzn, czyli dla nas braci i części ludzi, którzy nas zatrzymali, a druga piwnica jest dana paniom, którzy też mieszkają w naszym klasztorze. Natomiast rzeczywiście znacznie gorzej mają mieszkańcy bloków mieszkalnych, zwłaszcza tych, gdzie albo piwnic nie ma, albo są byle jakie warunki. Wtedy dla takich ludzi, jeśli ktoś mieszka w okolicach stacji metra, no to ludzie idą do tych stacji i tam już często siedzą przez całą noc, bo trudno wchodzić i wychodzić, prawda, tak jak my to możemy zrobić u nas w budynku, kiedy mamy piwnicę. Też jeszcze na chwilę powrócę do ojca bloga, do tych opowieści właśnie o siostrach między innymi, które na drugi koniec miasta jechały z różnego rodzaju pomocą. To są takie trochę opowieści o, co tu dużo mówić, bohaterstwie, jeśli teraz człowiek decyduje się na przejazd przez cały Kijów, prawda? Tak. Ja myślę, że to jest też taki gest uwagi wielu braci moich czy sióstr. Też wspominałem taką historię siostry zakonnicy, która pochodzi ze Słowacji. Właśnie na lewym brzegu nasi bracia z Fastowa prowadzili takie centrum pomocy socjalnej, gdzie były piece do pieczenia chleba. Gdy wybuchła wojna, trzeba było do tego Fastowa, czyli miasto oddalonego 70 kilometrów, taki jeden piec przywieźć. Ojciec Misza, który tam jest, zaczął usilnie szukać, kombinować, kto ten piec mógłby przywieźć. Myśmy mu nie mogli pomóc, bo nie mamy takiego samochodu. A tu ta siostra się zgłosiła, ja mam busa, siadam, zaraz będę, prawda? I błyskawicznie przez te wszystkie kontrole, przez mosty, które są właśnie w takich warunkach wojennych bardzo niebezpiecznym miejscem, prawda? Pojechała, zawiozła, wróciła do Kijowa. To takie bohaterska codzienność różnych ludzi. My zresztą też mnóstwo dostajemy takich próśb, nie jesteśmy w stanie na nie odpowiedzieć. Ktoś gdzieś z zagranicy pisze, a mój tato, staruszek został gdzieś tam, potrzebuje jedzenia, potrzebuje leków.
czy możecie tam pojechać. Ktoś gdzieś jest z małymi dziećmi, prawda, i też nie wie, co zrobić, więc takich już się trochę pojawia. No bo w takich warunkach, kiedy miasto jest opustoszałe, bo w każdej chwili mogą zawyć syreny, bo w każdej chwili może być nalot, to pozostawanie tak na otwartej przestrzeni jest po prostu niebezpieczne. Powiedzmy to też osobom, które nigdy w takich warunkach nie były, prawda? Tak. No w ogóle władze zachęcają, żeby bez powodu się po mieście nie szwendać, nie wychodzić. To też trzeba pamiętać, że bardzo niebezpieczną rzeczą jest to, że krąży nie tylko po Kijowie, ale po wielu miastach dużo różnych takich podejrzanych osób, trochę dywersantów. Dlatego też w wielu miejscach w mieście są takie punkty kontroli, gdzie albo wojsko, albo tacy ochotnicy z bronią sprawdzają dokumenty, patrzą, zaglądają do samochodu, do bagażniku, co bierzesz, kim jesteś. Ja dzisiaj po południu postanowiłem przejść się do szpitala, który się niedaleko nas znajduje, zapytać, czy jest tam może potrzebna pomoc księdza. Ubrałem się w biały habit dominikański, poszedłem przez te parę ulic. To jest stosunkowo niedaleko od nas, więc podchodząc do szpitala od razu zostałem zauważony przez pilnujących szpitala policjantów uzbrojonych, którzy wyszli mi na spotkanie, oczywiście z bronią, więc ja tak wyciągnąłem ręce, że nic tam nie chowam w kieszeniach, prawda, i od razu dałem swój paszport, dokumenty, powiedziałem, kim jestem. I oczywiście też z takim dużym dystansem mówią, no niestety różni ludzie pod księży się mogą podszywać. Jest, myślę, taka nieufność wśród tych, którzy pełnią różne takie publiczne funkcje, którzy stoją na tych checkpointach, blockpostach, bo nigdy nie wiesz, czy ten, który do ciebie podchodzi, nie broni czy granatu, bo takie sytuacje niestety bywały. A jeśli chodzi o ludzi, mieszkańców Kijowa, przynajmniej tych, z którymi ojciec miał szansę porozmawiać, czy wymienić się mailem, czy wiadomością jakąkolwiek, to co ludzie w tej chwili mają w głowach? Bo to już tydzień od momentu, kiedy się wojna zaczęła. Co więcej, cały czas ta kolumna rosyjskich pojazdów ma już 60 kilometrów, że już jest coraz bliżej Kijowa. Jak to na ludzi wpływa? Po pierwsze, na pewno bardzo wielu osób wyjechało z Kijowa już od czwartku, kiedy zaczęły się pierwsze bombardowania. Jechałem wtedy rano na mszę świętą do klasztoru sióstr karmelitanek, który znajduje się na obrzeżach miasta. Wtedy widziałem gigantyczne korki na trasach wyjazdowych z miasta. No i ta fala wyjazdów wciąż trwa. Może trochę się zmniejszyła, bo już większość ludzi, która zdecydowała się wyjechać, wyjechała. Ale myślę w obawie też tego, że sytuacja może się pogorszyć. Cały czas niektórzy się decydują jednak wyjechać. Ale tak jak dzisiaj, załatwiając sprawy w naszej okolicy, no jednak też sporo ludzi i starszych, i młodszych można spotkać na ulicach. Da się też zauważyć, tak rzuca się to w oczy, że sporo też ludzi, jakichś takich bezdomnych, pewnie może teraz łatwiej się dostrzega, bo jest dużo mniej innych osób na ulicach. Może też oni się boją, albo też po prostu nie mają miejsc, gdzie mogliby się schronić. Takim poruszającym momentem dzisiaj też właśnie niedaleko naszego klasztoru też jakiś taki biedny człowiek, możliwe, że alkoholik, możliwe, że bezdomny, właśnie tak stał przy ścianie z rękami do góry i tak właśnie mamrotał, żeby nie strzelać, żeby coś. Myślę, że to napięcie jakoś też pewnie jakoś pomieszało mu w głowie. No, taki smutny widok, prawda, człowieka jakoś dotkniętego przez los, przez życie, tutaj jeszcze ta presja wojenna, która już mu rozum odbiera, więc myślę, że też to będzie problem dla wielu ludzi. My jesteśmy znów w tej komfortowej sytuacji, że tworzymy tutaj wspólnotę braci, kilkanaście osób świeckich do nas dołączyło. Właśnie między innymi z tego powodu, że nie chcieli być sami. Trudno jest wytrzymać samemu przez kolejne dni, kiedy przeżywasz za noc, co będzie, kiedy martwisz się, co będzie za moment, czy będziesz miał co zjeść, czy jak wyjdziesz, to będzie do czego wracać. Więc myślę, że samotność ludzi, którzy zostali tutaj w Kijowie, jest na pewno straszna. To na koniec jeszcze zapytam, zastanawialiście się, rozmawialiście z braćmi, co będzie, jak Rosjanie rzeczywiście wjadą do miasta? Co z wami będzie? To jest ciekawe pytanie. Nie wiemy, co będzie. Każdy ma na pewno różne scenariusze. No na razie czekamy. Myślę, że ta sytuacja wojenna, ona też tak trochę zniechęca do robienia jakichś dalekosiężnych planów. Nawet jak umawiam się z kimś na rozmowę, na spotkanie czy telefon, no to mówię, jeśli się da, zniknie prąd, światło, łączność. To będzie, jeśli Rosjanie wejdą, nie wiemy. Czy zdecydują się też na niszczenie miasta. To, co się dzieje chociażby w Charkowie. Dzisiaj rozmawiałem z jednym z mieszkańców Charkowa, który jeszcze wczoraj mi mówił, że zostaje z rodzicami, a dzisiaj mówił, że bo rodzice nie chcieli wyjeżdżać. Dzisiaj mówił, że nawet rodzice już powoli decydują i pewnie jutro ruszą w drogę, dlatego
że ich budynek został zbombardowany. Rosjanie strzelali na dzielnicę, w której nie ma absolutnie żadnego strategicznego obiektu. Po prostu to jest strzelanie na chybił trafił do cywilnych budynków, gdzie mieszkają ludzie. Więc na pewno to jest coś, czego myśmy tutaj nie doświadczyli absolutnie w Kijowie jeszcze, przynajmniej w centrum. Mam nadzieję, że tego nie doświadczymy. Mam nadzieję, że to szaleństwo wojny nie posunie się w tą stronę, że Rosjanie zaczną bezlitośnie niszczyć, bombardować czy zabijać ludzi. Ojciec Jarosław Krawiec, przełożony Dominikanów w Ukrainie, opowiadał o tym, jak bardzo zmienił się Kijów w ciągu tych kilku dni, odkąd Rosjanie rozpoczęli napaść na Ukrainę. W tym odcinku podcastu Świat to już wszystko. Przypominam, że jesteśmy obecni na stronie podcasty.polskieradio.pl, a także na innych platformach podcastowych, jak również na Facebooku, Instagramie i na YouTube, gdzie gorąco zachęcam Was do subskrypcji kanału Podcast Świat. Do usłyszenia wkrótce w kolejnym odcinku poświęconym wojnie Rosji z Ukrainą. Wojciech Cegielski. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.